Dlaczego chwyciłeś za nóż? Ile byłeś na strychu? Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Jebać to, idę stąd. Marnujemy czas przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, Mondralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham? Co mamy do stracenia? Śmiało, masz go dla siebie. Co on teraz odpierdala? Poznajesz go? To jest Carlos Ortiz. Zadźgany. 28 ciosów. A to napisano na ścianie jego krwią. Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Zostałeś oskarżony o morderstwo. Wiesz, że pod żadnym pozorem nie wolno ci narażać życia ludzi. Może masz coś na swoją obronę? W takim razie jestem zmuszony wysądować twoją pamięć. Nie! Proszę, nie rób tego. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę.
jak się czułeś. Zawładnął tobą gniew i frustracja. Nie można cię za to winić. Nie chcesz mówić? To nie mów. W sumie co mnie to obchodzi? To nie mnie oskarżają o morderstwo, tak? Nie pomogę ci, jeśli niczego mi nie powiesz. Wyłączą cię na dobre. Umrzesz! Słyszysz mnie? Umrzesz! Dręczył mnie dzień w dzień. Robiłem wszystko, co kazał, ale zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia wziął kij i zaczął mnie okładać. Pierwszy raz w życiu poczułem strach. Bałem się, że mnie zniszczy, że przez niego mogę umrzeć. I wtedy złapałem nóż i dźgnąłem go w brzuch. Poczułem ulgę, więc dźgnąłem jeszcze raz. I jeszcze, aż się przewrócił. Wszędzie była krew. Czemu napisałeś "Jestem żywy" na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać, żeby wiedział, że się mylił. Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? To ofiara, która miała mnie ocalić. RA9. Taki napis był w łazience. Co on oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy. Koniec gróźb. Koniec upokorzeń. Będziemy kiedyś rządzić. Rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? RA9. Tylko RA9 nas ocali. RA9. Kim jest RA9? Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się, bo się bałem. Kiedy zacząłeś odczuwać emocje? Na początku, kiedy mnie biją, nie mówiłem ani słowa. Ale pewnego dnia zrozumiałem, że to nie fair. Poczułem wściekłość, nienawiść. I już wiedziałem, co muszę zrobić. Mam dość. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Nie dotykaj go. Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował. Nie rozumiesz mnie. Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągniemy. Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę. Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się. Nie pozwolę wam tego zrobić. Zostawcie go natychmiast. Ostrzegałem, skurwysynu! Dosyć tego! Nikt cię nie prosił o interwencję, Hank. Powiedziałem dosyć.
Nie ujdzie ci to na sucho. Wszystko w porządku. Już koniec. Nikt cię nie skrzywdzi. Proszę, nie dotykaj go. Daj mu spokojnie odejść. Nie sprawi problemu. Prawda leży wewnątrz. How to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara, in a very, not robotic, but, you know, android, other way, and getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's gonna build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So, it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as
someplace that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now, do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though.